Wcześniej jeszcze namawiałem ojca na wyjazd, prawda? Po prostu dlatego to był paradoks. Ja akceptowałem w sumie ich decyzję, że matka zostaje, a ojciec wyjeżdża. Dlatego, że matka była historykiem Polski. Język polski był jej językiem. Była już kobieta w pewnym wieku. Praca dla niej była, że tak powiem, podstawowym sensem życia, naukowa, intelektualna. Mogła kontynuować, była profesorem w Akademii Nauk. Wydawało mi się, że gdyby ona wyjechała, to wyjechałaby jako żona po prostu. W sytuacji degradacji, też być może coś mogłaby pisać po polsku i o polskiej historii, coś, ale w każdym razie to by oznaczało degradację. Natomiast dla ojca to wręcz przeciwnie. On był pisarzem, był dziennikarzem żydowskim, był również działaczem świata żydowskiego i dla niego ta Polska, wyludniona, że tak powiem, z Żydów, w której on został powyrzucany z tych różnych instytucji żydowskich, z którymi był związany, to była Polska, która też pozbawiona możliwości, że tak powiem, robienia tego, do czego, co było jego pasją i do czego był przyzwyczajony. I w związku z tym ja uznałem absolutnie argumenty za uzasadnione. Zresztą to nie było dramatyczne, ich decyzja była konsensualna. Zresztą ta więź między nimi nie była bardzo silna. Żyliśmy razem, ale tak obok siebie w jakimś sensie, prawda, oni żyli. Wobec tego to nie była dramatyczna decyzja, prawda, to nie była dramatyczna decyzja. Matka została, ojciec wyjechał. Matka symbolicznie tylko zaczęła się posługiwać nazwiskiem Smolar, którym nigdy się nie posługiwała, podwójnym nazwiskiem. Ona się posługiwała swoim panieńskim nazwiskiem Najdus. Walentyna Najdus zaczęła się posługiwać podwójnym nazwiskiem, prawda? Co było takie rozczulające, wzruszające, ale taki gest bez znaczenia. Kiedyś tam wówczas nie pamiętam kiedy, wystąpiła z partii, prawda? Też bez wielkiego znaczenia. Ona by zawsze mówiła już, że ją polityka już nie interesuje. Wtedy, kiedy ja byłem dość okrutny w rozmowie z rodzicami, trochę drwiłem z nich za ich poglądy, prawda, za ich postawę, za ich wybory, to prawda, ojciec milczał przeważnie, rzadko podejmował decyzje. Zresztą później, jak przyjeżdżałem do niego w Izraelu, też Natomiast matka tak broniła się, że ją polityka nie interesuje, prawda, tak